Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Tarkowski. Zaczynamy dzisiaj prezentację zdjęć Zasobu Fotograficznego Państwowego Muzeum na Majdanku. Planujemy taki cykl programów zatytułowany Drugi plan historii, który będziemy Państwu pokazywali fotografie z naszych zbiorów. I to fotografie, które należą do tych bardziej znanych, natomiast my chcemy skupić się na tych elementach, które znajdują się w tle tych fotografii. Na pierwszy pilotażowy odcinek wybraliśmy dla Państwa zdjęcie ukazujące wiatę z widokiem na komory gazowe. To bardzo ważne zdjęcie w historii obozu, ale chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, co widać w tle tego zdjęcia. A może się okazać, że są to rzeczy równie ciekawe jak te, które są na planie pierwszym. Doskonale widać obiekty na pierwszym planie. Patrząc od lewej strony widzimy barak numer 41, narożny słup z linią elektryczną oraz wieżę wartowniczą z charakterystyczną zabudową obserwatora. To tam stał SS-man strzegący porządku za drutami. Przed samą wieżą ustawiono tablicę wyznaczającą miejsce do zawracania pojazdów, a dalej na prawo znajduje się wiata osłaniająca od góry bunkier komór gazowych. Jeśli przesuniemy wzrok odrobinę dalej na prawo, dostrzeżemy tuż za wiatą niewielki budynek. To domek ogrodnika. Wydaje się nam, że on stoi tuż za wiatą, ale w rzeczywistości jest to niemal 500 metrów poza nią, poza tą wiatą. Ten obiekt stał tu na działce państwa Paplińskich jeszcze przed wojną. Co ciekawe, domek ten przetrwał wojnę i do dziś znajduje się na jednej z posesji na ulicy Kossaka. Co prawda obecnie pełni funkcję garażu, ale jego właściciel zapewniał mnie, że boczne drzwi od niego pamiętają czasy wojny. Jeśli przesłonimy wzrok jeszcze bardziej na prawo, zobaczymy spiętrzenie ziemi. To niezwykle ważny dla historii Majdanka obiekt. Widzimy bowiem początki budowy wałów ziemnych, które osłaniały przed wzrokiem osób postronnych miejsce do spalania zwłok na wolnym powietrzu. Wewnątrz tych wałów były umieszczane podwozia, a raczej ramy z podwozi samochodów ciężarowych, na których od wiosny 1943 roku spalano zwłoki więźniów. My patrzymy teraz na początki budowy tych wałów. Gdyby były już ukończone, to niemal całkowicie przesłoniłyby domek ogrodnika. Miały przecież, każdy z tych wałów, po około 2 metry wysokości. Po ukończeniu budowy wały tworzyły formę czworoboku z wejściem lub nawet wjazdem z jednej tylko strony. Kolejny obiekt na prawo to szklarnia. Hodowano tu sałatę, pomidory, ogórki i inne nowaliki na stoły esesmańskie. Szklarnia wojny przetrwała, a została rozebrana najpewniej jeszcze w 1945 roku, bowiem na zdjęciu z 1946 roku nie ma już po niej ani śladu. I ostatni obiekt na zdjęciu, który budzi nasze żywe zainteresowanie, to strzelnica niemiecka. Została tu zlokalizowana bodajże jeszcze w 1942 roku na miejscu pierwotnego ronda do ujeżdżania koni esesmańskich. Na zdjęciu widzimy ją z wejściem od strony północno-wschodniej. Przeciwległa strona, ta z kulochwytem, została znacznie podwyższona w związku z obniżaniem się terenu. Widać to zwłaszcza na tym klinie jasnej ziemi u podstawy strzelnicy. To podwyższenie kulochwytu chyba jednak nie wystarczyło, bo w roku 1944 widzimy już strzelnicę przebudowaną, a kulochwyt jest po stronie północno-wschodniej. To, co w tym zdjęciu jest wyjątkowo ciekawe, umyka nam przy pobieżnym spojrzeniu na tę fotografię. Chodzi mi o wagoniki, którymi przywożono kruszywo, kamienie i ziemię. Wystarczy skorzystać z planu Konstantego Eckerta sporządzonego przez tego geodetę pod koniec 1942 roku, żeby zauważyć, że na planie tym zaznaczona jest trasa tej kolejki.
A wagoniki, które widzimy na zdjęciu, dowożą kamienie, przede wszystkim wapień, niezbędny do budowy dróg w obozie. Wapień ładowany jest na końcu torów kolejki, bo pod cienką warstwą ziemi jest tutaj go mnóstwo. A podczas kursu powrotnego więźniowie najprawdopodobniej przewożą ziemię na sypanie wałów w miejscach przeznaczonych do spalania zwłok. Cokolwiek nie powiedzielibyśmy o tym prezentowanym dziś zdjęciu, to nie powstało ono jako dokumentacja niemieckich zbrodni. Powstało, tak jak i pozostałe fotografie z tej serii, i to już nie będzie dla Państwa zaskoczenie, jako dokumentacja budowy dróg w obozie koncentracyjnym na Majdanku, i to w drugiej połowie kwietnia 1943 roku.